Witam. 100 lat temu pojawiły się pierwsze reklamy, a co za tym idzie pierwsze edycje parkerowskiego Duofolda, pióra, które zmieniło kształt piór i ich obecność na rynku. Po raz pierwszy pojawiły się kolorowe w 1921 roku. Zaczęło się to serią tak zwaną flat top, czyli płaską z obu końcach, jednocześnie korpusy nie zwężały się. Tak te pióra wyglądały. Na górze po lewej widzimy jeszcze modele tuż przed projektem Duofold i po prawej ołówek. Także w tej serii był do kupienia. Mamy kilka wersji kolorystycznych, które pojawiały się z upływem czasu, z różnymi zdobieniami. W 1929 roku pojawiła się edycja Streamline, czyli taka zwężająca się ku obu końcom. I właściwie są te same kolory obecne. Tutaj na górze widzimy też ołówki, a po prawej stronie widzimy tak zwany desk pen, czyli pióro, które stawiało się na biurku na specjalnej bazie. Duofoldy nie zniknęły z rynku, pojawiły się ich edycje i to z 40 roku Stripped Duofold, zwany także Duovac, bo właśnie bardziej przypomina Vacuumatica niż Duofolda, zwłaszcza że system napełniania większości tych piór był z Vacuumatica, choć także i był z Duofolda. W roku 1941 pojawiają się wersja New Style Duofold całkiem na dole i aluminium filler powyższe, modele, które troszkę odbiegają już od dawnego Vacuumatica i Duofolda, to troszkę nowszy kształt, a w 1953 roku pojawia się kolejna nazwa pióra Duofold, ta produkowana w Anglii, w 4 wersjach kolorystycznych i 7 rozmiarach. Te pióra napełniane były systemem Aerometric i miały też różne rodzaje stalówek. Bardzo popularne to były kiedyś modele i w dalszym ciągu pojawiają się na rynku wtórnym i cieszą się dużą popularnością. Tak jak mówię, to zupełnie nowy kształt w porównaniu do tego, który były wcześniej. To największy model z tego pióra z stalówką bardzo przypominającą vacuumaticową. Tak wygląda angielska seria Duofoldów i ostatnia reinkarnacja to Duofold Centennial, który pojawił się w 1987 roku i w różnych edycjach, najpierw takich bardziej do flat topa zbliżonych, a ostatnie, najnowsze modele to bardziej przypominają Streamline. Były też w dużej ilości edycje specjalne. To Lucky 8, czyli Szczęśliwa 8 z 2008 roku. Moim zdaniem jeden z najładniejszych modeli Duofoldów, które ukazały się w ostatnich latach z piękną stalówką, w oczywisty sposób nawiązującą do Vacuumatica i Duofolda równocześnie. Tak więc na tym zakończyła się i jeszcze trwa dalej historia Duofoldów. Natomiast bliżej tę starszą edycję chciałem pokazać na przykładzie Duofolda Mandarin Yellow. Dość rzadko spotykane pióro, a w dobrym stanie kosztuje odpowiednio dużo. Widzimy klips z kulką na końcu, a 2 pierścienie na dole zdobią tę skówkę i oczywiście z góry, jak to w flat topach, widzimy płaską powierzchnię, tak samo na końcu. Natomiast tutaj jest bardzo ładna i dość duża stalówka duofoldowa, a pod spodem spływak, tak zwany Christmas tree, przypominający troszkę choinkę swoim kształtem. Natomiast pióro jest duże, to jest największy rozmiar senior, jak tutaj widać. Imprint zachował się w bardzo dobrym stanie, niewielkie uszkodzenia widać na tym korpusie i wszystko dobrze do tej pory działa i funkcjonuje.
Jest możliwość założenia skówki z tyłu, ale jak widać wtedy jest to bardzo długie pióro i przeważa do tyłu, a system napełniania to klasyczny button filler, czyli naciskamy i nabieramy atrament poprzez kilkukrotne naciśnięcie. 14 cm i 2 mm długości ma to pióro i 13,5 cm bez skówki. Średnica sekcji to 11 mm, a korpusu 13. 22 gramy ważyło takie pióro, natomiast jak piszę, zaraz tutaj będę mógł się przekonać. Oczywiście pióro jest dość wiekowe, niecałe 100 lat, 95 właściwie, i wszystko działa bez problemu. Stalówka troszkę szumi na papierze, niektórzy nazywają to drapaniem, ale to widocznie ci, którzy się nie znają. Stalówka musi drapać, bo taka jest jej uroda. Jak widać, drobny flex, a właściwie duży flex jest tutaj możliwy. Ja nie nabierałem atramentu, tylko korzystałem przez zamoczenie. Na koniec zostawiam wszystkich z kilkoma migawkami Duofoldów Flat Top. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.